Siemano po około 3 tygodniach. Tak więc siewki wyglądają tak. Tutaj ładnie urosły, lekko wybiegły, ale są ok. Natomiast tutaj trochę za dużo dałem nasion na za mały pojemniczek, ale poradzimy sobie, przepikujemy. Czyli w skrócie dzisiaj w odcinku pikowanie siewek chili, czyli po prostu bierzemy je z chowu klatkowego na bardziej luksusowe osiedle domków jednorodzinnych, tak? Będą nam potrzebne doniczki, dokładnie doniczki P9, bardzo dobre doniczki do rozsad. Wiadomo, po zeszłym sezonie wypadałoby je umyć i otrząsnąć z piasku, żeby nie było bałaganu, tak jak tutaj. I tak, doniczka P9 ma wymiary 9 na 9 na 9 cm i jest po prostu idealna do takiego przedsięwzięcia, jakie robię w tym momencie, czyli pikowanie chili. Potrzebne nam będzie także korytko, do którego wsypiemy ziemi i po prostu będziemy uzupełniać tą ziemią doniczki. Ziemia, jak to ziemia z worka, widać, że jest zazwyczaj sucha, więc później dodamy do niej wody. I pokażę Wam, jak pikować siewki chili, tak naprawdę papryki padron. Na jej podstawie pokażę Wam przykład, jak to robić. Ładnie wyszły siewki tej papryki, także jedziemy. Odstawiam zbędne doniczki i zaczynamy zabawę. To jest w miarę prosta czynność, ale warto wiedzieć, jak to robić. I najlepszym właśnie rozwiązaniem jest ta doniczka P9, przez co robimy tylko pikowanie raz i nie musimy wiele razy tego robić. Zmieniając doniczki co chwilę z mniejszej na większą. Także dodałem dość sporo wody do ziemi, mieszam i będziemy dodawać tą ziemię na dno doniczki i na tą ziemię będziemy wkładać wyjętą siewkę. Najlepiej jest to robić partiami, żeby po prostu nie pomylić odmiany, czyli po prostu robimy w ten sposób, że bierzemy jedno opakowanie z daną odmianą, pikujemy wszystko i potem podpisujemy to, żeby nie pomylić odmiany. Ja Wam pokażę tylko jedną odmianę, jak pikuję, żeby Was po prostu nie zanudzać, bo każdą robi się tak samo. Czyli przechodzimy do etapu tak zwana praca biurowa. Bierzemy krzesło, siadamy i zaczynamy pikowanie. Będzie potrzebny nam taki oto mały szpadelek, albo może być w zamian łyżeczka od herbaty. Nakładamy ziemi, tak żeby po prostu zakryć dno, żeby ta roślina mogła w tym miejscu wytworzyć korzenie. I ugniatamy tą ziemię. Bierzemy nasze siewki i zaczynamy podważanie. Czyli wbijamy mały szpadelek pod siewkę, tak żeby nie uszkodzić tych małych korzonków. No tak wygląda ta siewka. No, wygląda całkiem spoko. Wkładamy ją do doniczki, ale tutaj ewidentnie jest za mało ziemi, także dosypuję jej. O, teraz jest ideolo. Najlepiej by było, jakby te liścienie, bo to nie są liście, tylko to są liścienie, były na wysokości tej, której kończy się doniczka. I spowoduje to, że to, co teraz widzimy, tą łodygę, to będzie po prostu korzeń, a to, co urośnie do góry, to będzie po prostu sadzonka chili. Układam ziemię na boki tej siewki, ugniatam ją i w sumie to that's all. No i mamy skończoną pierwszą siewkę przepikowaną do doniczki. Proste, no proste, wiadomo. Ja nie lubię tego etapu, ale potem będzie fajne chili. I tak, kiedy ta siewka będzie rosła do góry, po prostu będziemy dosypywać ziemi na równo z doniczką. I bierzemy kolejną doniczkę, sypiemy ziemi, więcej ziemi, ugniatamy i robimy tak samo jak z pierwszym przykładem. Bierzemy szpadelek, podważamy pod tą siewkę, tak żeby nie uszkodzić tego korzonka. O, tutaj widać, że korzonek dynda. Uważamy na niego, żeby nic się mu nie stało. Wkładamy, ugniatamy, dosypujemy ziemi, ponownie przygniatamy i mamy kolejną rozsadę. Fajnie. I tak jeszcze z 50 razy. Tutaj dwie skończone rozsady. Wyglądają tak. Całkiem przyzwoicie. Tutaj widać, że wsadziłem dwie siewki do jednej doniczki, żeby nie uszkodzić ich korzeni przy przesadzaniu, ale potem zredukuję je do jednej. I tak, jako backup zostawiamy te siewki na około tydzień-dwa. Jakby jakaś z siewek się nie przyjęła w doniczce, to po prostu będziemy mieli skąd pobierać kolejne. Tutaj dwie siewki i po prostu po kilku dniach wybiorę, która ma większe szanse na powodzenie. I zostawię je właśnie ją. I mamy doniczkę, którą użyłem w zeszłym roku i najlepszym sposobem na podpisanie odmiany jest marker do płyt CD
podpisane na taśmie. Widać, rok czasu wytrzymało i wiadomo, jaka tu była odmiana. Także odklejam, żeby przykleić nową. Ja w tym roku niestety nie mam tego markera, bo poszedł po mleko i nie wrócił, także piszę na kartce długopisem i będę na tą kartkę przyklejał taśmę. Będzie do momentu wsadzenia do gruntu, będzie ok. Wycinam prostokąciki z nazwą odmiany, naklejam taśmę i przyklejam na doniczkę. Gituwa. No i podpisana, wiadomo o co chodzi. Można żyć dalej. Po dłuższej chwili tak wyglądają papryczki, które przepikowałem. Jest ich około 50. Finalnie będzie ich mniej, bo po prostu zredukuję ich do około 20, bo po prostu więcej nie potrzebuję i nie przejem tyle chili. Więc robię po prostu więcej rozsad niż chcę, żeby po prostu wybierać te najlepsze, najbardziej zdrowe rośliny, a nie poświęcać czas na jakieś niedobitki.